Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj recenzja Redfall, czyli gry, o której już pewnie słyszeliście za sprawą niedawnej zadymy związanej właśnie z brakiem w niej obecności trybu 60 FPS. Zanim jednak przejdziemy do sedna recenzji, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Bethesda oraz jej przedstawicielom w Polsce. Czy ta cała drama w internecie związana właśnie z liczbą klatek w tym tytule zaszkodziła, czy raczej pomogła tej produkcji, to się jeszcze okaże. Na pewno dzięki niej mówi się o grze natomiast na pewno sporo. Najważniejsze natomiast jest jednak, czy w tej produkcji będziemy się dobrze bawić. Sprawdźmy. Na początek powiedzmy sobie tradycyjnie, o co tutaj w ogóle chodzi. Redfall to strzelanina z pierwszej osoby z otwartym światem i opcją zabawy w kooperacji. Akcja gry jest osadzona w teraźniejszości w miasteczku Redfall w Ameryce, gdzie jednego dnia niby wszystko jest cycuś, a następnego dnia miasto przejmują wampiry, zabijają jego mieszkańców, bądź też wcielają ich w szeregi swojej armii kultystów. My wcielamy się w jedną z 4 postaci, z których każda ma jakąś tą unikalną swoją historię i naszym głównym zadaniem będzie odkrycie, co doprowadziło do wspomnianej już inwazji wampirów i pozbycie się oczywiście krwiopijców z miasta. Naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc walka, eksploracja oraz wykonywanie zadań i zacznijmy od tego pierwszego elementu. Jak już wcześniej wspomniałem, w grze walkę będziemy prowadzić z ludźmi oraz oczywiście wampirami przy użyciu kilkunastu rodzajów broni palnej. Może Was teraz dziwi, ale po przejściu tej gry ja Wam mogę osobiście powiedzieć, że w tej grze walczy się całkiem dobrze. Zacznijmy od tego, że rodzajów broni w tym tytule jest naprawdę całkiem sporo. Mamy tam karabiny automatyczne, mamy strzelby, mamy latarki UV, mamy wyrzutnie kołków i co ważne, praktycznie każda z tych broni w tej grze jest w walce przydatna i strzela się z nich całkiem przyjemnie. Nie jest w tej grze tak, że korzystamy na przykład jedynie z karabin na wszystkie rodzaje przeciwników, bo w późniejszej fazie gry dostalibyśmy po prostu bany. Na wampiry świetnie sprawdza się tutaj wspomniana już chociażby lampa UV czy też wyrzutnia kołków, a snajperka z tłumikiem pozwoli nam się właśnie cicho pozbyć jakichś ludzkich przeciwników, czy też tak zwanych wampirzych czujek. Do tego dochodzi kwestia umiejętności postaci. Każda z 4 grywalnych postaci ma 3 takie unikalne umiejętności, które oczywiście nie występują w innych postaciach. One mocno oddziałują na rozgrywkę. Początkowo grając Jacobem, bo ja grałem głównie Jacobem, nie byłem szczerze mówiąc do końca przekonany do jego zestawu skilli, ale już tak gdzieś w połowie rozgrywki praktycznie korzystałem z tych skilli bez przerwy, bo w moim stylu rozgrywki właśnie te jego skille, te jego umiejętności były po prostu wyjątkowo przydatne. I to nie jest tak tylko w przypadku właśnie wspomnianego już Jacoba. Każda z tych 4 postaci ma coś unikalnego i każdą z tych 4 postaci gra się całkiem przyjemnie. A skoro już o stylu rozgrywki wspomniałem, gra oferuje taki bardzo szeroki wachlarz możliwości wypełniania celów, o czym zresztą sama informuje. Do dostania się do pomieszczenia możemy na przykład użyć wytrychu i odblokować tym samym drzwi, albo możemy wskoczyć przez otwarte okno na dachu, wystarczy tam się pokręcić i po prostu znaleźć jakąś inną drogę. Albo też możemy skorzystać z umiejętności jednego z bohaterów, który posiada taką specjalną boję teleportacji. Ją możemy tam wrzucić przez jakieś okno, na przykład w budynku. To mi się podoba, że to my decydujemy, jak podejść do określonego zadania i ta swoboda jest elementem właśnie, którego w grach często brakuje. Tutaj ten element jest obecny i to z pewnością cieszy. To, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę w tej grze, to jest kwestia samego balansu. Gry, w których mamy cały otwarty świat dostępny praktycznie od razu i gdzie przeciwnicy levelują razem z nami, jest naprawdę ciężko zbalansować. Tutaj ku mojemu zdziwieniu akurat w tej kwestii jest naprawdę nieźle i praktycznie jakieś zastrzeżenia co do balansu mogę mieć praktycznie tylko do minibossów, którzy są zbyt słabi. Podczas mojej rozgrywki na poziomie trudnym, ja grałem głównie właśnie na poziomie trudnym, jeżeli tylko na bieżąco wymieniałem swoje wyposażenie na nowsze, czyli tam ciągle zmieniałem jakieś broni na mocniejsze, to nie spotkałem się praktycznie w ogóle z tak właśnie znienawidzonymi gąbkami na pociski, które niestety mogłem oglądać w Dead Island 2. Tutaj przeciwnicy byli groźni i zabierali mi też dużo zdrowia z każdym hitem, ale jednocześnie nie mieli też przesadzonych wartości własnego HP i zabijało się ich z przyjemnością. Powiem więcej, zdarzało mi się, że w tej samej walce na przykład zginąłem na samym początku, a zdarzało mi się za drugim razem, że wyszedłem z niej praktycznie bez szwanku przy drugiej próbie i to tylko dlatego, że użyłem jakiejś tam specjalnej umiejętności bohatera i odpowiedniej broni. Taki najprostszy przykład. Do wampirów, których wcale nie jest znowu tak łatwo zabić, nie musimy strzelać tylko samą bronią czy kołkami. Nawet takiego silnego wampira można tymczasowo unieruchomić, czyli zamienić go w kamień przy użyciu takiej specjalnej lampy UV. Wtedy zyskamy naprawdę sporo czasu, bo to jest kilkanaście sekund na zabicie jego obstawy czy tam wyleczenie się. I nagle starcie z takim bardzo właśnie mocnym wampirem robi się dla nas dużo łatwiejsze i to tylko dlatego, że po prostu użyliśmy głową i wykorzystaliśmy to, co ta gra nam dała. A ta gra oferuje naprawdę sporo możliwości.
Jeżeli do walki odpowiednio się przygotujemy, to nawet właśnie z takimi silnymi przeciwnikami damy sobie całkiem łatwo radę, bo na każdego przeciwnika w tej grze jest odpowiedni sposób. Gra takich możliwości taktycznych oferuje całkiem sporo i tak właśnie to powinno wyglądać. Niestety w kwestii samej walki jest także naprawdę spory minus, a jest to sztuczna inteligencja wrogów, a raczej jej brak. Wielokrotnie mi się zdarzało, że przeciwnicy po prostu sobie tak chodzili w kółko, mieli jakieś ogromne problemy ze znalezieniem mnie. Jeżeli już w ogóle mnie znaleźli, to często też w ogóle do mnie nie strzelali. Czasami chodzili do mnie tyłem, czasami w ogóle się zawieszali, czasami patrzyli w ziemię, a czasami biegali w kółko jak kurczaki bez głowy. Z tego co zauważyłem, większość tych problemów właśnie ze sztuczną inteligencją to występuje praktycznie tylko w przypadku ludzkich oponentów. Przy wampirach jest jednak dużo lepiej, ale jednak takie kwiatki czasem też się zdarzały. Oprócz tego zdziwiło mnie, że nie mamy tutaj możliwości jakiegoś skrytego zabójstwa przeciwnika zza pleców. Bronie z tłumikami w tej grze są i pozwalają oczywiście na jakieś tam działanie z ukrycia, no ale ta gra się prosi, żeby po prostu przy takich możliwościach taktycznych, jakie ta produkcja oferuje, dodać po prostu jakąś opcję, nie wiem, skręcenia karku ludzkiego oponenta, jak stoimy za nim. Moim zdaniem jest to oczywiste niedopatrzenie i tego tutaj naprawdę brakuje. Ogólnie rzecz biorąc, walka w tej grze jest całkiem dobra i choć spory minus właśnie w postaci naprawdę złej sztucznej inteligencji mocno jej ciąży, to moim zdaniem całościowo jest ona nadal na dobrym poziomie. Przejdźmy teraz do eksploracji, która w Redfallu pełni również bardzo ważną rolę. Przede wszystkim pozwala ona znaleźć nową broń i wyposażenie, a te trzeba aktualizować w miarę rozwoju naszej postaci praktycznie na bieżąco, żeby pozostać sprawnymi w walce. Oprócz tego zgarniamy też kasę, zbierając rozmaite duperele oraz poznajemy fabułę oraz świat gry, czytając rozmaite zapiski tekstowe bądź tam słuchając audiologów. Jak to wszystko wypada? W sumie różnie. Broń i wyposażenie musimy znaleźć najczęściej w takich zamkniętych sejfach czy tam w skrzynkach, które otwieramy wytrychami i też w takich sekretach, do których musimy dotrzeć ruszając po prostu głową. Te ostatnie w sumie są całkiem intuicyjne i na szczęście nie cierpią na taką przypadłość, którą znalazłem na przykład w Dead Island 2, gdzie dosłownie do otwarcia każdej skrzynki trzeba było jakiegoś klucza, których po prostu nie można było znaleźć. Tutaj wielokrotnie jakieś sekrety odkrywałem samodzielnie, kierując się po prostu logiką i takimi delikatnymi wskazówkami twórców i rozwiązanie takiej zagadki samodzielnie i zgarnięcie dobrego przedmiotu to jest po prostu czysta przyjemność. Oprócz tego broni i wyposażenie wysokiej jakości możemy też kupić w bazie, oczywiście za pieniądze. Te otrzymujemy za spieniężanie różnych takich dupereli, które znajdziemy podczas eksploracji, czyli od papieru toaletowego przez tam złote zegarki, czy tam olej do silnika. Co jest w tym przypadku ważne, przez znakomitą większość czasu naprawdę takich dupereli szukałem, bo w tej grze dobrej jakości bronie, wytrychy czy tam apteczki potrafią w bazie kosztować naprawdę całkiem sporo kasy i dopiero pod koniec gry mogłem sobie pozwolić na jakiś tam większy komfort w zakupach, dzięki czemu z tej eksploracji naprawdę sporo w tej grze się korzysta. Niestety równie dobrze nie wypadają tutaj same znajdźki w postaci różnorakich zapisków. Te głosowe zapiski prezentują jeszcze całkiem niezły poziom, ale one występują w sumie naprawdę rzadko i przez znakomitą większość czasu będziemy mieli do czynienia jedynie z takimi znajdźkami tekstowymi jak książki i notatki. Te są niestety niespecjalnie ciekawe i przede wszystkim są znacznie za długie, przez co tak naprawdę szybko odechciewa nam się je czytać, co z kolei nie pomaga także w budowaniu klimatu świata gry. Tak naprawdę sam złapałem się na tym, że gdzieś tak w połowie gry już znakomitą większość z tych zapisków zacząłem po prostu ulewać, bo były po prostu okrutnie cienkie. Szkoda, bo w grach Arkane wcześniej właśnie one były takie znacznie krótsze i znacznie ciekawsze, więc tym bardziej nie dziwi znaczny regres w tym aspekcie właśnie chociażby znajdziek. Problem jest też z konstrukcją mapy, która to z jakiegoś dziwnego powodu jest akurat w kwestii eksploracji mocno nierówna. W grze poruszamy się po dwóch takich sporych rozmiarów mapach zrealizowanych w formie otwartego świata. Co ważne, ta mapa nie jest jakoś przesadnie duża i w dużej mierze jest wykonana całkiem w porządku, jest treściwa, jest tam sporo treści, wszystko jest ok. Zdarzają się obszary, gdzie dosłownie prawie każdy budynek możemy przeszukać, prawie każdy budynek oferuje jakąś tam nagrodę, fajnie się to robi. Z drugiej strony kawałek dalej trafimy na takie osiedle, gdzie na przykład wszystkie domki są praktycznie zakratowane i do nich nie da się nawet wejść ani zajrzeć przez okno, co wprowadza do świata gry takie uczucie trochę sztuczności. Ogólnie w kwestii eksploracji jest więc w sumie całkiem nierówno i możemy trafić właśnie na obszary, które zwiedzimy z przyjemnością, ale będą też takie obszary, w których niestety będziemy jedynie całować klamki zamkniętych drzwi i widać tutaj spory kontrast. Powiedzmy sobie teraz parę słów o fabule głównej, która zgodnie z oczekiwaniami akurat nie gra w Redfall pierwszych 3 piec.
Nie przeszkadza to jej w byciu całkiem ciekawą, chociaż może nie od razu, bo wątek fabularny gdzieś tak potrzebuje paru godzin, żeby zaskoczyć i tego gracza zaintrygować. Gdy już się to uda, to wtedy tą fabułę się poznaje z przyjemnością i jest ona całkiem wysokiej jakości. To, co w tej fabule jest ważne, to także fakt, że ona nie jest w przeciwieństwie właśnie do takiego Dead Island 2 taka sztuczna i irytująca. Deweloperzy tutaj od początku gry tak delikatnie nam tą fabułę dawkują i dają nam tutaj do zrozumienia, że wątek główny jest tylko takim dodatkiem do eksploracji i walki i robią to właśnie dobrze. Bez owijania w bawełnę, udawania tam, że ta fabuła jest jakaś super skomplikowana i finalnie z tego też niestety w grach często gówno wynika. Tutaj jest parę ciekawych wątków i co najważniejsze, deweloperzy te wątki, które wprowadzają, oni je skutecznie wykorzystują i nie robią przy tym gracza w balona, udając, że to jest jakiś majstersztyk fabularny na miarę Xenoblade. Dzięki temu, że pomimo, że właśnie ogólnie postacie są w niej dość jednowymiarowe i przewidywalne, to na jakieś tam twisty fabularne wciąż pozostaje trochę miejsca i finalnie z jakości tej fabuły możemy być, mi się wydaje, zadowoleni. Niestety dużo gorzej prezentują się tutaj zadania poboczne i poboczni NPC-towie, którzy co widać na pierwszy rzut oka zostali po prostu przez deweloperów potraktowani po macoszemu. Mają oni mało linii dialogowych, są tacy sztywni, mało interaktywni. Zlecane przez nich zadania są po prostu mało ciekawe, jakieś takie generyczne. Dobrze chociaż, że tych zadań jest mało, bo gdyby było więcej, to szczerze mówiąc mi się wydaje, że nie chciałoby mi się ich wszystkich zaliczać, a szkoda. Szkoda naprawdę, bo świat i lokacje tej gry są naprawdę klimatyczne i fajnie o tej gry pasują i takie dobre, soczyste questy poboczne miały tutaj ogromny potencjał, który niestety kompletnie zaprzepaszczono, co mnie osobiście strasznie boli, bo przez to nie udało się też w pełni wykorzystać naprawdę sporego potencjału świata tej gry. Ten świat jest taki fajny, klimatyczny, ten świat jest soczysty, ale jego pełnego obrazu przez te właśnie spartolone questy poboczne wielu z nas niestety nie będzie mogło docenić. Oprócz fabuły i zadań będziemy mieli też szansę szturmować takie specjalne leże wampirów, które to będą się losowo pojawiać na mapie i oczywiście nam na tej mapie przeszkadzać, czy też wyszukiwać i pokonywać mini-bossów. I choć aktywności tego rodzaju może są nieco za bardzo powtarzalne, to i tak są znacznie lepsze od wspomnianych już naprawdę słabych questów pobocznych i dodają tej mapie gry, mapie w Redfallu nieco dodatkowej różnorodności, dzięki czemu nie jest ona taka statyczna i nudna jak w niektórych grach. I dochodzimy teraz do kwestii grafiki i wydajności, która to tak rozpaliła internet kilka tygodni temu, gdy właśnie ujawniono, że gra będzie działać jedynie w 30 klatkach na sekundę. I będę walił prosto z mostu, ta gra po prostu jest brzydka. Grafika, pomimo że ma tam jakiś swój klimat, widać, że jest tu jakiś ustalony styl artystyczny, to jest po prostu w niej okrutnie słaba. Modele postaci wyglądają co najwyżej przeciętnie, tekstury są często żenująco niskiej jakości, bardzo często zdarzają się jakieś rozmazane gówno, co kłuje po prostu oczy jak jasna cholera. Animacje są od przeciętnych po jakieś karykaturalne, po prostu patafiany, jak rozmowy NPC-ów, po prostu niemrawo poruszające ustami, niczym we wspomnianym już Dead Island 2. Wygląda to naprawdę kiepsko. Myślę, że takiej grze na pewno to nie przystoi. Budynki w tej grze, pomimo że w sumie są całkiem różnorodne, to w środku i z zewnątrz też są niestety brzydkie. Nieco lepiej prezentują się same efekty, np. tam ogień czy gaz, które jednak też cierpią na swoje problemy, bo potrafią znacząco zmniejszyć liczbę klatek. No właśnie, a co z tymi klatkami? Tak jak już pewnie słyszeliście z doniesień medialnych, gra obecnie działa w rozdzielczości 4K, czyli to jest rozdzielczość całkiem wysoka, ale jedynie w 30 klatkach na sekundę. Powiem więcej, często nie ma w niej niestety nawet tych 30 klatek, wydajność potrafi bowiem całkiem znacząco spaść, jeżeli na ekranie wyświetlane są jakieś właśnie efekty typu ogień, co przy tak niskim poziomie grafiki jest absolutnie nie do przyjęcia. Na razie żadnych jakichś dodatkowych trybów nie ma. Tryb 60 FPS ma do tej gry zawitać, ale zawita dopiero po premierze. Niestety nadal nie wiemy kiedy konkretnie. Jeżeli w tym aspekcie właśnie grafiki i wydajności jest tak kiepsko, to może macie nadzieję, że gra chociaż ma mało bugów. Niestety pudło, drodzy widzowie, bo gra jest zbugowana jak jasna cholera. Z tytułem spędziłem jakieś kilkadziesiąt godzin, ten tytuł ukończyłem i niestety w ciągu mojej rozgrywki co najmniej 10 razy miałem crashe, które też niestety doprowadziły do cofnięcia mojego progresu w aktualnej misji. Miałem problemy z dźwiękiem, miałem różne błędy z rozłożeniem rąk, czyli tak zwany T-pose u przeciwników. Miałem błędy ze znikającym kursorem na mapie, miałem błędy z bieganiem, miałem też błędy z kucaniem, tak nie robię sobie jaj, miałem błędy z kucaniem, a konkretnie niemożnością kucnięcia. Gra jest niestety koszmarnie zabugowana, co jest tylko wisienką na torcie właśnie słabej grafiki i kiepskiej wydajności i niestety kumulacja tych problemów potrafi do tej gry skutecznie zniechęcić.
Widać wyraźnie, że ten tytuł potrzebował jeszcze kilku miesięcy pracy i naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego wydawca zdecydował się, żeby wydawać tą grę właśnie teraz, z kiepską grafiką, właśnie w 30 klatkach, które często spadają, z mnóstwem bugów, zamiast po prostu go na spokojnie dopracować i wrzucić, nie wiem, za kilka miesięcy, jak już będzie gotowy. Naprawdę tego nie ogarniam, bo w sumie takim działaniem oni robią krzywdę nie tylko sobie, ale i graczom i także samemu deweloperowi, który też pewnie za obecną warstwę techniczną tej gry po prostu się wstydzi. A wystarczyło tą grę trochę przełożyć, dopracować, dodać ten tryb właśnie 60 klatek. No naprawdę tego nie ogarniam. Parę słów wypadało powiedzieć o samym sterowaniu. Układ klawiszy w grze jest w sumie całkiem w porządku i abstrahując właśnie od tego kiepskiego stanu technicznego gry, działa to całkiem nieźle. Zastrzeżenia mam natomiast co do samej responsywności tego sterowania, które jest jakieś takie dziwne, upośledzone i nierówne. Czasem tym karabinem celuje się naprawdę dobrze, czasem jest ok, a czasem celownik sprawia wrażenie, jakby taki był jakiś strasznie ociężały, się poruszał w błocie, a takie problemy z sterowaniem w grze tego gatunku, czyli w strzelance, to jest naprawdę duży problem, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. Pośrednio ta właśnie niska responsywność tego sterowania na pewno wynika z tych 30 klatek na sekundę, no bo tych 60 fps ciągle nie ma, ale da się wyczuć, że coś jeszcze tutaj jest nie tak i należałoby to poprawić, szczególnie, że gra obecnie nie ma wsparcia dla myszy i klawiatury, które to oczywiście powinna od samej premiery posiadać. Jak już wcześniej wspomniałem, balans gry pomimo tam jakichś jednostkowych problemów nie wraca w porządku, też przekłada się na całkiem odpowiedni poziom trudności. Ja tę grę kończyłem na poziomie wysokim i sprawdziłem też resztę poziomów. Ja osobiście czułem odpowiedni poziom wyzwania na tym właśnie trudnym i jednocześnie nie wyczuwałem, że przeciwnicy byli jakoś przegięci, a jeżeli już w tej grze ginąłem, to na ogół oczywiście wynikało to z moich błędów podczas walki. Nie czułem się jakiś poszkodowany właśnie przez mechaniki gry i wszystko było w sumie ok. Oprócz tego trudnego gra ma także ustawienie łatwy, średni oraz bardzo trudny. One są zaprojektowane całkiem sprawnie i myślę, że powinny zapewnić odpowiednie doświadczenie każdemu graczowi. Redfall to jest niestety gra mocno nierówna, drodzy widzowie, co pewnie wielu Was zdziwi, bo jednak Studio Arcane przyzwyczaiło nas do wypuszczania prawdziwych sztosów. Teraz otrzymujemy od nich takiego średniaka trapionego naprawdę wieloma problemami technicznymi i słabą grafiką, ale powiem Wam szczerze, że pomimo tych problemów technicznych, pomimo tej słabej grafiki, pomimo tych bugów jak jasna cholera, ja ciągle bawiłem się w Redfall nawet całkiem nieźle. Jeżeli wydawca upora się z tymi bugami, poprawi trochę tą grafikę i zapewni w końcu ten tryb 60 klatek, o co wszyscy prosili od początku, to myślę, że Redfall za sprawą właśnie całkiem intrygującej fabuły i też całkiem niezłej walki oraz całkiem soczystego świata może okazać się ciekawą propozycją dla fanów gier kooperacyjnych, a jak wiemy w kooperacji praktycznie każda gra smakuje lepiej. Tytuł kosztuje w Microsoft Store około 350 zł i moim zdaniem tak samo jak w przypadku niedawno recenzowanego przeze mnie Dead Island 2 jest to cena jak za produkty jakości znacznie zawyżona. Zdaję sobie sprawę jednak, że znakomita większość z Was ogra w Game Passie za właśnie niewielką cenę miesięcznego abonamentu, bo tam ta gra będzie po prostu dostępna od samej premiery. Jeżeli bugi i słaba grafika Wam nie są straszne, a szukacie jakiejś w sumie niedrogiej gry do koopa, to Redfall może okazać się całkiem dobrym wyborem, ale na Waszym miejscu, szczerze mówiąc, poczekałbym jeszcze parę miesięcy, aż deweloper tą grę załata i przede wszystkim doda w końcu ten obiecany tryb 60 fps, bo dopiero wtedy dużo łatwiej będzie wydobyć klimat i fan z tej trapionej problemami produkcji. Zapraszam Was gorąco do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach. Na każdy komentarz ja odpowiadam osobiście. Jeżeli tylko chcecie dać znać, jak wyszedł jakiś materiał, bądź też zapytać się o jakieś konkretnie sprawy dotyczące jakiejś gry czy tam materiału, to proszę bardzo, nie krępujcie się, ja oczywiście na to odpowiem. Jeżeli natomiast niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam również do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.